Cienie historii często skrywają najbardziej fascynujące opowieści, o których podręczniki milczą. Jest pierwsza połowa lat 70. Polska Rzeczpospolita Ludowa pod wodzą Edwarda Gierka przeżywa okres pozornego rozkwitu. Na ulicach pojawiają się małe Fiaty, w sklepach Coca-Cola, a w telewizji kolorowy obraz zachodniego stylu życia. Jednak za fasadą propagandy sukcesu w najgłębszej tajemnicy rozgrywa się gra o stawkę wyższą niż gospodarczy dobrobyt. To gra o atomową potęgę, która mogła zmienić układ sił w Europie i uniezależnić Warszawę od Moskwy. Edward Gierek, mimo wizerunku dobrotliwego gospodarza, był politykiem ambitnym. Wiedział, że prawdziwa suwerenność wymaga siły militarnej. Patrząc na mocarstwa atomowe, marzył o tym, by Polska dołączyła do tego elitarnego klubu. Nie chodziło tylko o prestiż, ale o kartę przetargową w relacjach z wielkim bratem ze wschodu. Jednak droga do bomby atomowej była naszpikowana trudnościami, a każdy krok obserwowały czujne oczy KGB. Kluczową postacią w tej układance nie był jednak polityk, lecz naukowiec. Generał profesor Sylwester Kaliski. To nazwisko, które w tamtych czasach budziło podziw i strach. Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, genialny fizyk, człowiek o niespożytej energii i ambicjach sięgających gwiazd. To on przekonał Edwarda Gierka, że Polska jest w stanie zbudować własną broń termojądrową i to tańszą metodą niż Amerykanie czy Sowieci. Kaliski nie chciał iść drogą tradycyjnych reaktorów i wirówek, co wymagałoby ogromnych nakładów i natychmiast zaalarmowałoby wywiad zagraniczny. Jego wizja opierała się na mikrosyntezie termojądrowej inicjowanej laserem. W skrócie, potężny impuls laserowy miał uderzyć w niewielką próbkę deuteru i trytu, wywołując reakcję łańcuchową. To była technologia przyszłości, nad którą głowili się naukowcy na całym świecie. W podziemiach Wojskowej Akademii Technicznej na warszawskim Bemowie powstało tajne laboratorium, kryptonim Ognisko. W absolutnej ciszy medialnej zespół Kaliskiego budował potężne lasery i układy optyczne. Pieniądze płynęły szerokim strumieniem bezpośrednio z kasy państwa, omijając oficjalne budżety ministerstw. Gierek dał Kaliskiemu wolną rękę i nieograniczone środki. Prace postępowały w zawrotnym tempie. Kaliski, pracocholik sypiający po 4 godziny na dobę, pchał swój zespół do granic wytrzymałości. Wierzono, że są o krok od przełomu. W 1973 roku profesor ogłosił uzyskanie pierwszych neutronów z syntezy termojądrowej. Świat nauki wstrzymał oddech. Czy to możliwe, że naukowcy z komunistycznej Polski pracujący w izolacji wyprzedzili laboratoria w Los Alamos i w Związku Radzieckim? Sukces ten był jednak obosiecznym mieczem. Informacje o osiągnięciach Kaliskiego dotarły na Kreml. Leonid Breżniew nie był zachwycony. Atomowa Polska? To nie mieściło się w doktrynie Układu Warszawskiego. Moskwa zaczęła zadawać niewygodne pytania, a radzieccy towarzysze coraz częściej pojawiali się z przyjacielskimi wizytami na Wojskowej Akademii Technicznej, próbując zajrzeć tam, gdzie ich nie zapraszano. Mimo presji Kaliski parł do przodu. W połowie lat 70. rozpoczął pracę na tak zwanym ekspozycyjnym generatorem pola magnetycznego. Była to technologia mogąca posłużyć jako zapalnik do bomby termojądrowej. Marzenie o polskiej atomówce stawało się technicznie realne. Gierek zacierał ręce, widząc w tym szansę na geopolityczny szachmat. Atmosfera wokół profesora gęstniała. On sam czuł się pewnie, być może zbyt pewnie. Był celebrytą nauki, ministrem, członkiem Komitetu Centralnego. W świecie, gdzie polityka miesza się z tajnymi służbami, sukces bywa niebezpieczny. Nadszedł rok 1977. Plotki głoszą, że w okolicach Bieszczad doszło do próbnej podziemnej detonacji o niewielkiej mocy. Czy to prawda? Dokumenty milczą, a świadkowie tamtych zdarzeń albo nie żyją, albo nabrali wody w usta. Wiadomo jednak, że Kaliski był przekonany o bliskim finale swoich prac. Planował coś wielkiego. 5 sierpnia 1978 roku na prostej drodze pod Koszalinem srebrny Fiat 132 profesora Kaliskiego nagle zjechał z trasy i uderzył w drzewo, zamieniając wakacyjną podróż w tragedię. Dla naukowca i jego żony był to koniec świata, jaki znali. Ona została sparaliżowana do końca życia. On rozpoczął 42-dniową beznadziejną walkę w szpitalu na Szaserów. 16 września serce generała ostatecznie stanęło. Śmierć Kaliskiego wstrząsnęła Polską. Natychmiast pojawiły się teorie spiskowe. Mówiono o uszkodzonych hamulcach, o celowym działaniu KGB, które nie mogło pozwolić na atomową emancypację Polski. Inni wskazywali na zachodnie służby wywiadowcze.
stanowcze. Prawdy nie ustalono nigdy, a śledztwo przeprowadzono błyskawicznie i powierzchownie. Wraz ze śmiercią generała program atomowy umarł niemal natychmiast. Laboratoria zamknięto, zespoły rozwiązano, a dokumentację utajniono lub zniszczono. Gierek, tracący wpływy i borykający się z narastającym kryzysem gospodarczym, nie miał już siły ani woli, by kontynuować ten ryzykowny projekt bez jego głównego architekta. Polska atomówka pozostała niespełnionym snem, legendą PRL-u ukrytą w betonowych podziemiach Wojskowej Akademii Technicznej. Dziś możemy tylko gdybać, jak wyglądałaby historia Europy, gdyby Kaliskiemu udało się dokończyć dzieło. Czy Polska stałaby się mocarstwem? Czy może doprowadziłoby to do sowieckiej interwencji zbrojnej? Pozostały po nim puste laboratoria, zakurzone notatki, pytanie, które wciąż wisi w powietrzu. Jak blisko byliśmy posiadania broni ostatecznej? Historia Sylwestra Kaliskiego to dowód na to, że w cieniu zimnej wojny toczyły się bitwy, o których nie mieliśmy pojęcia. Bitwy o atom, władzę i przetrwanie.